Witajcie widzowie, dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem Rapid Respawn eventu, który miał miejsce w ostatni weekend. Mam nadzieję, że materiał ten okaże się pomocny dla Was na przyszłe rapidy, gdy nie będziecie mieli pomysłu, jakie moby wbijać do bestiarki. Także zapraszam do oglądania. Pierwszą miejscówką, jaką odwiedziłam, były Furious Fire Elementale. Miejsce to prawdopodobnie dobrze znacie, jeśli oglądaliście odcinek o tym, jak zdobyć Panier Backpack. Jaskinia z tymi stworzeniami znajduje się w Hellgate i jest to jedyne miejsce ich występowania. Udając się tam, należy zabrać ze sobą Dwarven Ring, gdyż po dłuższej chwili przebywania w pomieszczeniu zostajemy potwornie ubici. Gdzie 850 sztuk zajęło mi 42 minuty, co w przeliczeniu daje około 50 minut na wbicie całej bestiary. Kolejnym miejscem, w które się udałam, było Orc Fortress, a dokładnie jego podziemia, gdzie występują orki warlordy, lidery i kilka riderów. Jest to miejsce, gdzie wykonuje się Orc Fortress Quest. Z racji, że udało mi się trafić na idealny moment i nie było tam nikogo, bestiarka poszła dość sprawnie. Wbicie 570 sztuk orków liderów zajęło mi jakieś 2 godziny, czyli wychodzą jakieś 3,5 godziny na pełną bestiarkę. Jeśli chodzi o warlordy, to 880 sztuk wpadło w niecałe 2,5 godziny, co na pełną bestiarkę daje niecałe 3 godziny. W czasie wbijania tych dwóch mobów wpadło też 267 ork riderów, co niestety nie zamknęło mi całej bestiary i aby je dobić, musiałam udać się na północną wieżę Orc Fortress. Tam dobicie 81 sztuk zajęło mi około 8 minut, więc jeśli ktoś chciałby tam robić całą bestiarkę, to musi poświęcić około 50 minut. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Kolejnym miejscem, które odwiedziłam, tym razem z Team Huntem, były podziemia wyspy Bonak. Aby uzyskać do nich dostęp, należy mieć wykonaną część Adventures of Gatland Quest. Występują tam Crypt Warriory, których do bestiary potrzeba aż 2500. Jest to dość profitowa miejscówka, a więc warto również wbijać tą bestiarkę podczas, gdy ten mob jest boosted. My tam wbiliśmy pierwsze 1000 sztuk, biegając tylko po dużej jaskini i zajęło nam to wtedy około godzinę. No i przy okazji wyszliśmy z profitem 2,5 kk. W przypadku Rapida przyjęliśmy inną taktykę. Ja z Knightem staliśmy w jednym miejscu, a MS i RPG lurowali do nas hordy potworów. Wbicie 1500 sztuk zajęło nam 55 minut, co daje około 1,5 godziny na pełną bestiarkę. Następnie postanowiłam podokańczać bestiarki, które już długo u mnie wisiały i tak trafiłam do jaskini goblinów na Etron. Dobiłam tam ostatnie sztuki asesinów oraz dużą część goblinów scavengerów. Przyjęłam taktykę rozrzucania firebomb i miejsca, które mi się sprawdziły, wstawię Wam teraz na ekran. Bicie 360 sztuk zajęło mi niecałe pół godziny, a więc cała bestiarka w tym miejscu zajmuje niecałe 40 minut. Później udałam się na minokulty, aby dobić brakujący zalot. Po dłuższym bieganiu i rozkminianiu najlepiej wychodziłam biegając po podziemiach i bijąc tylko te potwory, które potrzebowałam. Dobicie 207 sztuk zajęło mi 25 minut, co daje 2 godziny na wbijanie ich od zera przy bieganiu takim sposobem. Oczywiście minotaury te wpadają przy chanceniu w tym miejscu, ale z racji, że jest ich najmniej, to zostają potem niedobite, tak jak to było w moim przypadku. Następnie razem z paladyniarzem udaliśmy się na spot, na którym nigdy nie ekspiliśmy, a mianowicie lawa lurkery na WZ-ach. Mieliśmy to szczęście, że były puste i wbiliśmy je praktycznie od zera, co zajęło nam ponad 1,5 godziny. Szalonym i trochę męczącym psychicznie spotem, na który trafiliśmy większą grupą, był Plaxil na Inku i tutaj zdecydowanie się przyliczyliśmy. Podczas godziny biegania w 6 osób wbiliśmy po 550 sztuk defilerów i 360 Son of Verminorów. Tak więc, aby wbić same defilery, musielibyśmy spędzić tam dobre 5 godzin. Poddaliśmy się, może innym razem. Jednak zachęcona drogą na Inku, postanowiłam dobić sobie zwykłe monki i znalazłam perfect spot na to. Występują tam również Dark Magiciany, Priesty, Wild Warriory i Dark Appearance, a więc bez problemu można pociągnąć kilka bestiarek naraz. Bicie 270 monków zajęło mi 35 minut, co daje około godzinę na pełną bestiarkę.
Będąc w Edron, postanowiłam zahaczyć również o Hero Cave i dobić w końcu Hero. Bicie ponad 300 sztuk zajęło niecałe pół godziny, co daje 1,5 godziny na pełną bestiarkę. All the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into... Następnie jakimś trafem stwierdziłam, że dobrym pomysłem jest wbijanie kultów w Karlin. Przy okazji warto zaopatrzyć się tutaj w klucz 3520, nawet jeśli drzwi są odkluczone, gdyż inni gracze mogą wam zrobić psikusa. Znajdziecie go w budynku tuż przy statku w Karlin. W celu wbicia bestiary najlepiej udać się od razu na poziom -3, gdyż tam występują wszystkie rodzaje tych kultów. Najszybciej wpadło mi tam Believery, bo wbicie około 730 sztuk zajęło ponad godzinę. A na kolejne 2 rodzaje musiałam poświęcić aż ponad 2,5 godziny. Także aby wbić całą bestiarkę od zera należy tam spędzić jakieś 3 godziny. Kolejnym miejscem, gdzie udaliśmy się tym razem w duo, były Barklesy. I tutaj popełniliśmy trochę strategiczny błąd, gdyż po fakcie stwierdziliśmy, że najlepiej by było biegać tam duże koła i wbijać oba rodzaje naraz. Tak jak to macie teraz przedstawione na mapie na ekranie. No ale mądry Tigriczyk po fakcie. Także wbicie w pełni samych Barklesów fanatików zajęło nam około 50 minut i dokładnie tyle samo czasu poświęciliśmy na Barklesy The Vault. That I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life through it. Na koniec dnia postanowiliśmy udać się na Oramont w celu respienia krewetki. O co z tym chodzi? Na terenie Seacrestu w Oramont, gdy zabijemy kalmara, istnieje bardzo mała szansa, że w jego miejscu jako następny potwór zrespi się właśnie krewetka. Nikt dokładnie nie wie, jaki procent jest na to, ale praktyka pokazała nam, że jest to bardzo losowe. Rozstawiliśmy się po mapie w 3 osoby i pierwsza krewetka na moim obszarze pojawiła się dopiero po zabiciu około 300 sztuk, czas około 1,5 godziny. Dla porównania, u Eka w ciągu godziny zrespiły się 2, co jeszcze lepsze, na innym miejscu w ciągu 15 minut się zrespiły 2. Także rozbieżność jest bardzo duża. Po 2 pełnych godzinach kooperacji w 3-osobowej grupie udało nam się zrespić 6 krewetek. Dodatkowo wpadają tutaj jeszcze do bestiary kalmary, szarki, kłary i deep sea blood kraby. Ostatnim odwiedzonym miejscem były Deeplingi, a dokładnie obszar dostępny podczas stage'u 3, gdzie mamy dostęp do płaszczek. Przy okazji wpadają tutaj jeszcze zwykłe kalmary, szarki, jellyfishe, rybki i kilka rodzajów Deeplingów. Dobicie brakujących 555 sztuk zajęło mi niecałą godzinę i 15 minut, co na pełną bestiarkę daje jakieś 2 godziny i 15 minut. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Przejdźmy teraz do podsumowania. Listę potworów, jakie udało mi się wbić na tym rapidzie, widzicie teraz na ekranie. Daje mi to 530 charm pointów, a więc łącznie mam 9429 punktów i 98 miejsce na Damorze. A więc jestem w pierwszej stówce na tym serwerze. Cel na kolejnego rapida? Na pewno dobić 10 000 punktów charmowych. Oczywiście jeśli tego nie zrobię przed nim. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak Wam minął rapid? Macie chęć do grania czy odpoczynek przez najbliższy tydzień? Podzielcie się w komentarzu. Trzymajcie się, na razie!